dzisiejszym filmie w nowym formacie pokażę, jak wygląda gniazdo, które pokazywałem ostatnio, ale było wyciągnięte z ziemi, w sensie coś już rozwaliło to gniazdo. Pokażę, jak to wygląda, bo obiecałem, że będę aktualizował, chcieliście, żebym aktualizował, więc pokażę, jak to wygląda. Nie było mnie przez jakiś tydzień chyba, z tego co mi się wydaje. Nie wiem, czy gniazdo będzie, zobaczymy za chwilę. No ja jestem rowerem standardowo. No tak to wygląda właśnie. Zarosło mocno. Spróbuję trochę odsłonić. Tak to wygląda. O, sporo ich tam jest ich sporo, całkiem sporo. Troszkę bardziej odgonić, tylko że nie chcę za bardzo tego otwierać, bo mogą być troszkę wkurzone. Tak to wygląda. Teraz pokażę z bliska. Mogą być troszkę zdezorientowane. No i też pewnie to, co im atakowało, będą bardzo wyczulone na jakikolwiek ruch przy gnieździe, więc postaram się dość delikatnie im to odsłonić. Blisko też nie będę podchodził, bo zostać urządlonym to nie jest żaden problem. A strażniczki już się pewnie czają, z tego co widzę. Przez ekran aparatu jest ciężko zobaczyć, co się dzieje. Jakaś mucha. Ciężko zobaczyć, co się dzieje. I nie będę patrzył w ekran, tylko po prostu normalnie, bo widzę, że strażniczki już wychodzą powoli. Jakoś może jeszcze z bliższa. O, tam już widać z tyłu gniazdo. Trochę odbudowały. Widać, że wybrały glinę, czyli tak jak się zazwyczaj dzieje. Formują sobie jakby wejście do gniazda, formują sobie w sposób, żeby jak najbardziej, jak najłatwiej im było po prostu wylatywać i wlatywać. Taka ergonomia pracy, można powiedzieć. Te wszystkie takie grudki, taką fajną, nieregularną strukturę można zobaczyć. To wszystko tutaj uformowały osy. Pokażę, jak to wyglądało w ostatnim filmie. Wszystko było takie równe. O, widzicie, tu nawet jedna coś kombinuje. One rozwadniają ziemię i dodają wtedy... No, rozwadniają ziemię i po prostu formują w sposób taki, jaki im pasuje. Widać, że takie coś im pasuje. Wszystko, co było ze środka, to sobie wybrały. Tutaj poucinały te kawałki trawy, no wszystkiego, co tutaj im przeszkadzało, to widzicie, o, to nawet jedna teraz w tym momencie robi. O, tak to wygląda. No nie pokażę bliżej, bo nie mam żadnego, nic ochrony nie mam, więc nie będę bliżej podchodził, żeby się nie narażać. Pamiętajcie, te owady wąskoskrzydłe są bardzo niebezpieczne. Osy, szerszenie, no, trzmiel, no zależy też dla kogo, bo ludzie nieuczuleni to nie odczują prawie że nic, ale zazwyczaj nie wiemy, kto jest uczulony, a kto nie, więc lepiej nawet się nie zbliżać za bardzo do tych owadów. Mnie żądliły wiele razy osy i wiem, że jestem dość odporny na urządlenie. No wam nie polecam takiego czegoś, ale zawsze można sobie pooglądać w ciekawy sposób, co się dzieje w przyrodzie. Też myślę, że dość ciekawie opowiadam. Więc no myślę, że można sobie coś ciekawego z tego wywnioskować, z tych filmów, co wrzucam. O, widzicie, tutaj sobie zbudowały, dosłownie sobie taką zrobiły, taką lepiankę sobie zrobiły, tak, żeby mi się dobrze wlatywało i wylatywało. No dobra, to tyle, to już wystarczy gadania i pokażę jeszcze to gniazdo. Zostało od ostatniego razu zostało. Oj, nic nie widać. Zostało od ostatniego razu. Nic się tym nie interesuje, bo nie ma po prostu białka, nie ma nic do jedzenia w środku, więc jakieś zwierzęta nie będą tego brały za bardzo. Niepotrzebne im to do niczego. Zwykła celuloza, więc niepotrzebne to do niczego. No a tutaj zobaczcie, jak wyrósł krzak. To jest chyba lebioda, czy coś w tym stylu, nie mam pojęcia, musiałem sprawdzić na internecie. Tak to wygląda. Dość spory krzaczek wyrósł. Nie będę im tego brał, bo może to akurat im będzie to pomagało, żeby wcześniej wyczuć jakiegoś drapieżnika, co się będzie zbliżał, bo znaczy, żeby się dostać do środka, to jakiś, powiedzmy, no lis czy borsuk będzie musiał odsunąć te osy, wtedy będą go łatwiej w stanie zaatakować, żeby się obronić jednak. No spróbuję jeszcze z bliska pokazać, ale to naprawdę... dość ryzykowne może być. Będę obserwował, co robią. No, już powoli wylatują. Widzicie tą jedną? Spróbuję tak przybliżyć, o, i pokazać z bliska. O, widzicie, jaką sobie zrobił lepiankę. Wszystko jest idealnie, żadna grudka nie ma prawa się osunąć.
Na tej widzicie strażniczkę na wylocie. Pilnuje porządku, że jak coś od razu będzie zakłócenia wokół gniazda, to on od razu zawiadomi feromonem ostrzegającym i reszta będzie wiedziała, że coś się wtedy dzieje. No także widzicie, obiecałem, że będzie więcej filmów, jest więcej filmów. Tak myślę, że no jak najczęściej będę się starał wrzucać tak co 2 dni, może coś w tym stylu, ale to zależy też od ilości gniazd, które znajdę, bo mówię, no ciężko jest poznajdywać gniazda, żeby dało się jeszcze to ponagrywać w ciekawy sposób. Albo same gniazda nawet ciężko znaleźć, powiem wam. No tak to wygląda, więc zrobię jeszcze zdjęcie do miniaturki i zobaczycie ten film pewnie dzisiaj wieczorem, coś w tym stylu. Więc na razie, cześć i do następnego filmu. Jeszcze zauważyłem, przejeżdżając, że są wyskrobane paseczki, jak widzicie, z drewna. Tak jak w ostatnim odcinku było. No i one sobie lecą w to miejsce. Tutaj znajduje się to gniazdo rozkopane i one właśnie przylatują tutaj, tak, takie kursy robią i z drewnem wracają do gniazda. Też jest sporo wyskrobane. Taka ciekawostka. Przed chwilą była tutaj osa, ale myślę, że już tutaj więcej teraz nie przyleci. Nie będę czekał tu po prostu tak długo, bo tutaj dość daleko one tam sobie mają miejsce, gdzie wcześniej sobie po prostu skrobią bliżej. No ale widzicie, ile jest tutaj z tego wyskrobanego. Tegoroczne wszystko.